Janusz Olejniczak zawsze od samego początku był częścią Instytutu, był częścią nas, częścią naszego zespołu. Był również dla nas ikoną. Był jednym z tych, którzy tworzyli świat, przede wszystkim świat muzyki Fryderyka Chopina. Zanim większość z nas pojawiła się na tym świecie, Janusz Olejniczak już został jako jeden z najmłodszych laureatem konkursu chopinowskiego w 1970 roku i to pozycjonowało go jako muzyka wśród nas, ale nie to było najważniejsze. Dlatego, że Janusz Olejniczak zawsze był niesamowicie bezpośredni, był niesamowicie ciepłym człowiekiem. Był zawsze gotów do współpracy z nami, zawsze gotów do tego, żeby dla nas grać. Był, wydaje mi się, że zupełnie wyjątkowym artystą, jak na nasze czasy. Pierwszy kontakt z Januszem nie był w Warszawie, nie był też i w Paryżu, ale w Olsztynie, kiedy Janusz pierwszy raz grał koncert G-dur Ravela. Wszyscy byli zauroczeni, bo jakby, że nie. Niemożliwe to było, żeby nie zwrócić uwagi na pianistę, który nawet z wyglądu swojego kojarzył się, przypominał samego Fryderyka Chopina. Rok 1970 to te 2 lata czy 3 wcześniej, kiedy właściwie cała uwaga słuchaczy skoncentrowała się na 2 pianistach. Na Garricku Olsonie, który przyjechał absolutnie jako zwycięzca. W jego cieniu, ale jak się okazało, wcale nie w cieniu, tylko jako kontrapunkt, jako niezwykle ważny drugi głos był Janusz Olejniczak, który zawsze występował po Garricku Olsonie, ponieważ był też na literę O. Może powiem najważniejsze zdanie, jakie zawsze mówię o Januszu Olejniczaku. Jak on gra, to tak wydaje się, że on sam pisze to i potem gra. Niezwykły komplement. Często o tym mówił, że wykonuje wielokrotnie ten sam utwór i za każdym razem poszukuje czegoś nowego, czy za każdym razem ma trochę inną inspirację i porównywał zawód muzyka, pianisty przy klawiaturze do improwizacji. I to właśnie bardzo ciekawe, że mimo, że wykonywał muzykę zapisaną w pełni, to było w tym dużo improwizacji. Janusz był wielkim tremiarzem. To było właściwie, trudno mi było patrzeć, jak on się denerwował przed wyjściem na scenę. To był strzępkiem nerwów po prostu. Zwłaszcza pierwsze wejście na scenę było dosyć dużym kłopotem. On był zawsze zamknięty w sobie. Potrzebował trochę czasu, aby właśnie wejść w muzykę, aby poczuć ją organicznie, aby złapać kontakt z publicznością. I w tym również wydaje się, że jest bardzo bliski właśnie Chopinowi, który uciekał od wielkich sal koncertowych, który ostatecznie najlepiej czuł się jako muzyk wśród przyjaciół w niewielkim gronie najbliższych. Niezwykle dowcipny, z wielkim poczuciem humoru. Uwielbiał dowcipy, uwielbiał wygłupiać się, ale robił to w sposób niezwykły, z klasą. I ten jego czarujący uśmiech, to jego spojrzenie i tak samo na uczelni i ostatnio był u mnie właśnie na kawie. My też powygłupialiśmy się, rozmawialiśmy bardzo wesoło i do głowy by mi nie przyszło, że to było nasze ostatnie spotkanie. Janusz Olejniczak kochał uniwersytet, swoją uczelnię, bo to była jego uczelnia, on tę uczelnię ukończył i pracował w niej ostatnie 10 lat. Profesor też często ciężko było mu znaleźć słowa, żeby coś wytłumaczyć, opisać, tak jak ja mam dzisiaj trudność z tym, żeby w ogóle mówić o nim, bo tak jakby mówić o nim słowami, to tak jakby trochę nic nie powiedzieć. Profesor po prostu
nie mając słów, podchodził i grał. I to nie było tak, że zagraj i skopiuj teraz to, co zagrałem. Tylko on po prostu zostawił tę swoją pineskę, swojego geniuszu w każdym z nas i człowiek już wiedział, okej, ja już wiem, jak to zagrać. Czasem się też wymienialiśmy spostrzeżeniem i to było urocze w tym wszystkim. On potrafił podejść, jakie tu palce grasz? Chyba w sumie lepiej, bo mi to zawsze nie wychodzi. I był taki po prostu w tym prawdziwy i mi może nie wypada powiedzieć, że uroczy, ale to było urocze i rozbrajające. To była praca na zasadzie wzajemnej inspiracji. Oczywiście to może nie brzmi za dobrze, że wzajemnej, bo przecież to był mój mistrz. On był dla mnie absolutnie największym autorytetem, tylko on też chciał od tych młodych ludzi coś czerpać i bardzo dużo czerpał. Pokazywał nam, o czym myśleć i jak odczuwać tą muzykę, którą wykonujemy. Pamiętam przygotowania do właśnie Międzynarodowego Konkursu na Instrumentach Historycznych Chopinowskiego, drugiej edycji, i styczności z instrumentem historycznym nie miałam za wiele. Przyszliśmy pewnego razu z profesorem właśnie do budynku Narodowego Instytutu, by pierwszy raz dotknąć fortepian. Profesor powiedział, że ty nie dotykasz. Ja dotknę i ci pokażę, jak grać. I zagrał wtedy Couperena, Zakochanego Słowika. I pokazał mi, że na tym instrumencie historycznym powinnam grać tak, jakbym była zakochana, a mój paliczek palca powinien tak wybrzmiewać, jak ten słowik. Był jednym z niewielu chopinistów, którzy uwierzyli w sens i w piękno brzmień muzyki Chopina na instrumentach z jego epoki. Był pierwszym pianistą, który spotkał się z legendą gry na instrumentach historycznych Francem Brüchenem. Jednak kiedy zaistnieli obaj we współpracy z orkiestrą XVIII wieku, tu zaczęła się nie tylko ich znajomość, partnerstwo muzyczne, ale niesłychana więź trwająca do końca, która przelała się na wszystkich muzyków grających w orkiestrze XVIII wieku. Bardzo szybko znalazł instrumenty z epoki Chopina, zwłaszcza swojego ukochanego Erarda z 1849 roku. Pierwszy instrument historyczny, który pojawił się tutaj w Instytucie Chopina już w 2003 roku, czyli 2 lata po powstaniu Instytutu. Janusz znalazł w tym instrumencie przyjaciela, powiernika. I jak często powtarzał, był to instrument, który z jednej strony był mu bliski z punktu widzenia czysto pianistycznego, mechanicznego, bo już to jest instrument z mechaniką bardzo zbliżoną do współczesnej, ale z drugiej strony dawał możliwość zagłębiania się w pewne tajniki kompozycji, zwłaszcza chopinowskich, dlatego że te instrumenty mają mniejszą skalę dynamiczną i właśnie to, co było cechą absolutnie charakterystyczną dla wykonań Janusza Olejniczaka, to to, że mógł w tych detalach właśnie pokazywać szczegóły. On miał tą paletę swoją, tej barwy, artykulacji, modulacji, przeistoczeń, kontynuacji. Taką swoją. Jak według mnie rzadko to się zdarza. Pisząc miałem zawsze w głowie jego sposób grania, to co gra, w jaki sposób gra. Był mistrzem tutaj, kiedy się zjawiała melodia, jakieś ornamenty, ponieważ tutaj wyróżniam go czas. Czas, w jakim się to dzieje. Jurek napisał koncert, który zadedykował Januszowi
I w związku z tym bardzo często spotykaliśmy się. Bardzo ciekawe też jest, że Janusz mówił o tym koncercie, który napisał Maksymiuk. Mówił ostatni utwór. I ja zapytałam, co ty mówisz? Dlaczego mówisz ostatni utwór? No bo to moja taka ostatnia poważna praca. No to wydawało mi się jakieś dziwne. Po czasie wydaje się, że to jakoś rzeczywiście prawie prorocze. Przywiązywał wielką wagę do tego koncertu, źle się czuł, a chciał koniecznie skończyć, chciał przygotować się. Widać było, że nie wszystko tak szło dobrze, jak myśleliśmy, a jednak bardzo się starał, dopominał się o spotkania. Czasami się dopominał o spotkania, do których nie dochodziło, które nie dochodziły do skutku, bo się źle czuł po prostu. Ale starał się bardzo. W tym utworze Janusz podkreśla proweniencję pomysłów, układów, brzmień pochodzących właśnie od Chopina. Czasami jeden akord jest niezwykle momentem znaczącym dla niego, dla dyrygenta, dla nas wszystkich. Ostatnio powiedział, że ja jak wrócę tylko z Japonii, a do Japonii miał wyjechać 4 listopada, jak wrócę tylko z Japonii, zabiorę się, ja naprawdę świetnie wyćwiczę twój koncert, to mówił do Jurka, i zagramy wspaniale. Pożegnał się 1 września z nami swoim ostatnim występem, w którym po wielu bardzo dramatycznych i trudnych wysiłkach ze strony i kompozytora, i ze strony przygotowania utworu do wykonania, pożegnał się ogrodem marzeń.